Witajcie, drodzy przyjaciele! Dziś z ogromną radością dzielę się z Wami moim ulubionym przepisem na codzienny placek ze śliwkami, który nie wymaga wiele zachodu. To część serii, w której niewiele wysiłku może uczynić Was mistrzami w kuchni. Zacznijmy od obserwacji dziwności życia. Wczoraj zerwałem z mojego ogrodu ostatnie 2 cukinie, a dziś ku mojemu zdziwieniu zauważyłem 5 nowych plonów na tym samym krzaku. Jednak, kiedy przychodzi do tego ciasta, podobne zjawisko się nie dzieje, chociaż zawiera śliwki. Wiesz, wczoraj zasmakowałem ostatniego kawałka, a dziś rano go już nie było. Nie pomnożył się cudownie. Dlatego często piekę ten przysmak co drugi dzień, bo jest po prostu nieodparty. Wyobraź sobie ciasto o delikatnym, chmurkowym cieście, obficie wypełnione soczystym nadzieniem i aromatyczną, orzechową i chrupiącą posypką. Jednym słowem, to po prostu boskie. Teraz rozpocznijmy tę kulinarystyczną podróż, gdy sezon na śliwki trwa w najlepsze. Na początek potrzebujesz formy o wymiarach 18 x 28 cm z wysokimi bokami. Wyłóż dno wysokiej jakości papierem pergaminowym. Boki formy powinny mieć co najmniej 5 cm wysokości i nie ma potrzeby ich smarować ani pudrować. Przechodząc do ciasta, to prawdziwa uczta z drożdżami, wykwintnie smaczna i wzbogacona jajkiem, śmietanką, cukrem, mlekiem i śmietaną. Zacznij od podgrzania 85 ml mleka do 36 stopni Celsjusza. Następnie dodaj 65 g cukru i 15 g kruszonych drożdży. Mieszaj, aż uzyskasz gładką masę. Można to zrobić ręcznie za pomocą trzepaczki lub na najniższym ustawieniu miksera. Upewnij się, że cukier się rozpuścił, a mieszanka jest jednolita. Następnie dodaj 1 jajko, 30 g roztopionego i ostudzonego masła i 50 g śmietany. Ponownie wymieszaj wszystko, aż będzie pięknie jednolite. Jeśli używasz miksera, teraz przełącz się na haki do ciasta. Dodaj 275 g przesianej mąki do miski i rozpocznij wyrabianie ciasta. Zagniataj ciasto na najniższej prędkości przez około 5 minut. Ciasto nie jest ani gęste, ani lepkie, co ułatwia zagniatanie za pomocą haków do ciasta. Jeśli wolisz, możesz zagniatać ciasto ręcznie, używając solidnej drewnianej łyżki lub łopatki, choć zajmie to około 8 do 10 minut. Wojla, ciasto jest gotowe! Zatrzymaj się na chwilę, aby podziwiać jego delikatną konsystencję. Jest cudownie delikatne. Powiedz pokusie, aby dodać więcej mąki. To właśnie sprawia, że ciasto jest wyjątkowo delikatne i puszyste. Przykryj miskę z ciastem wilgotną ściereczką i umieść ją w ciepłym miejscu na 1,5–2 godziny, aby podwoić objętość ciasta. Teraz po wyrośnięciu ciasta jest pięknie napuchnięte i gotowe do działania. Delikatnie wymieszaj je łyżką i przełóż do przygotowanej formy. Użyj tej samej łyżki, aby równomiernie rozłożyć ciasto, zapewniając jednolitą grubość. Ciasto jest tak delikatne, że łyżka może to zadanie wykonać bez problemu. Nadszedł czas na przygotowanie śliwek, potrzebujesz około 650 g. Przekrój każdą śliwkę na pół i usuń pestkę. Wciśnij przygotowane połówki w ciasto. Moim zdaniem im więcej śliwek, tym soczystsze i bardziej atrakcyjne wizualnie będzie ciasto. Każda śliwka zamieni się w łajberni marmoladowy statek po upieczeniu, atrakcyjny wizualnie i pełen smaku przysmak. Ułożyłem je w 7 rzędach po 4 połówki w każdym rzędzie. Ułóż śliwki tak, aby pokryły całą powierzchnię ciasta, przypominając piękną mozaikę. Teraz stwórzmy aromatyczną i chrupiącą posypkę. Do tego zadania blender lub robot kuchenny z metalowym nożem to ogromna pomoc. Połącz 75 g orzechów włoskich, 50 g cukru, 7 g cynamonu lub, jeśli masz ochotę, aromatyczną mieszankę przypraw do piernika. 75 g mąki i 50 g bardzo zimnego pokrojonego masła śmietankowego w misce. Naszym celem jest stworzenie kruszącej się mieszanki. Uruchom blender lub robot kuchenny przez około 15 do 20 sekund. Zobaczysz, jak szybko przekształca się w idealną konsystencję kruszącą. Małe kawałki orzechów przeplatane słodką i aromatyczną masą masła i mąki. Przy pomocy łyżki równomiernie posyp tę uroczą mieszankę kruszącą na śliwki, dbając o pełne pokrycie. Starczy kruszywa bejlek przykryć wszystkie śliwki.
To wszystko. Wstaw formę do wcześniej nagrzanego piekarnika do 180 stopni Celsjusza i piecz na środkowej półce bez wentylatora przez około 40 minut lub aż będzie gotowe. Aby sprawdzić, czy jest gotowe, włóż drewniany szpikulec w ciasto. Powinien wyjść suchy, bez śladów surowego ciasta. Powierzchnia ciasta powinna mieć złoty kolor, zachowując jednocześnie delikatność i przyjemną chrupkość. Pozwól ciastu całkowicie ostygnąć w formie przed zdjęciem boków, krojeniem i podaniem. To ciasto waży 1 kg i 400 g. Ma wysokość 4,5 cm. Doskonale się kroi na paski i estetyczne kawałki do podania. A propos, jeśli masz ochotę na odmianę, zamiast śliwek możesz użyć plasterków jabłek, gruszek, połówek brzoskwini lub moreli. Wynik będzie równie apetyczny. Więc ruszajmy, przygotujmy i rozkoszujmy się każdym kęsem, bo naprawdę warto. Dziękuję, że dołączyliście do mnie w tej rozkosznej przygodzie wypiekania ciasta. Jeśli ten film smakuje Wam tak samo, jak to ciasto wygląda, nie zapomnijcie zasubskrybować mojego kanału, żeby dostawać więcej przepisów na pyszne dania, wskazówek kulinarnych i słodkich niespodzianek. Kliknijcie w przycisk subskrypcji poniżej, dajcie mu odrobinę miłości, a do zobaczenia w kolejnym filmie z innym apetycznym przysmakiem. Do tego czasu smacznego pieczenia, a niech Wasze dni będą pełne słodyczy!